Cześć! W ostatnim odcinku pokazywałem Wam, jak robiliśmy przycisk do tej skrzynki elektrycznej. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie kabla WLZ tutaj po tym wjeździe, tam do tych arotów przy budynku. Ale to już innym razem. Zobaczcie, dotarła już więźba na moją budowę, takie oto deseczki. No i lada chwila przyjedzie tutaj ekipa i będą robić dach. Na szczęście pogoda ma sprzyjać. A ja, wykorzystując ten taki wolny dzień na budowie, zrobię sobie pewne prace korygujące. Zobaczcie, tutaj jest taka górka, która powstała podczas prac związanych z podbudową. W tym miejscu powinno być wypłaszczenie, które będzie tworzyło wjazd do garażu. Aby wytyczyć sobie taki punkt orientacyjny, przyłożyłem do ściany poziomicę laserową i wyznaczyłem taki oto kąt prosty. Promień poziomicy laserowej ładnie wskazał mi punkt również przy drodze. No i dzisiaj wyrysuję sobie tutaj taką linię, korygując jednocześnie tą górkę, którą tam widzieliście. No i tutaj w tym miejscu będzie wjazd według projektu. A całą tą resztę kamieni będę musiał zlikwidować i zasypać. No to powolutku rozpocznę sobie usuwanie tej górki. Na nieszczęście jest tutaj taki kamień, który powstał podczas prac związanych z podbudową pod płytę fundamentową. No i niestety bardzo ciężko się go teraz pozbyć zwykłą sztychówką, ponieważ jest on już taki zbity. No ale muszę się jakoś pomęczyć, aby dostać się do ziemi, która gdzieś tam powinna być jakieś 20-30 cm niżej. No i wtedy ładnie tak skoryguję tą górkę i powstanie wjazd. Jak widzicie, sztychówką robi się to bardzo trudno. Wrzucam ten kamień na taczkę, ponieważ jest on bardzo dobrej jakości i wykorzystam go jeszcze do uzupełnienia takich braków i kolejn, które powstały, kiedy jeździły tam ciężkie sprzęty, na przykład dźwig, na przykład gruszka, no i inne samochody z materiałem. Zdaję sobie sprawę, że koparka dziabłaby to jednym ruchem, ale akurat sprawia mi to przyjemność. Przyniosę sobie tylko kilof. Kilofem będzie o wiele łatwiej zbić tą twardą warstwę kamienia, no a resztę już uda się wykonać sztychówką. Zobaczcie, kilofem idzie to bardzo fajnie i od razu materiał można swobodnie nabrać sztychówką i wrzucić na taczkę. Przyznam, że wykonuję takie prace, aby przetestować własne siły, własne możliwości, aby ewentualnie część prac później wykonać sobie samemu, nie wynajmując do tego koparki. O ile z czystą ziemią albo gliną pracuje się super, to z takim kamieniem już niekoniecznie. Taki kamień jest dosyć ciężki, więc nawet nie napełniałem pełnej taczki. No to siup do dziury, no i pierwsza kolejna zasypana. Jeszcze prowizorycznie ją tutaj ugniotę, a kiedyś później wynajmę sobie tutaj takiego skoczka, który jeszcze bardziej utwardzi tą nawierzchnię. Myślałem nawet nad zakupem takiej używanej zagęszczarki, no bo mogłaby ona się przydać również do prac
ogrodowych, ziemnych. Zobaczymy. Jeszcze to przemyślę i być może gdzieś na jakimś portalu kupię sobie taką tańszą zagęszczarkę. O, spójrzcie, odkryłem nawet tutaj taką taśmę, którą zakładałem w tym miejscu, aby wyznaczyć wjazd przy pierwszym wykopie. Zobaczcie, jest tutaj zaledwie 20 cm różnicy, czyli niewiele się pomyliłem, nawet bez usług geodety. No to udało mi się już skorygować ten wjazd. Także mogę sobie usunąć już ten znacznik. Przesunę go tam może w granicę budynku. No i za chwilkę pociągnę sobie tutaj sznurek, który wyznaczy mi miejsce, gdzie w przyszłości powstaną krawężniki. Tak sobie myślę, że jeszcze sporo roboty, aby ten wjazd i garaż i płyta fundamentowa pod garaż powstały. No ale wszystko w swoim czasie. Myślę, że pierwsza powstanie płyta fundamentowa pod garaż. Tak będzie po prostu najbardziej logicznie. Na razie czerpię radość z tego, co mam i z tego, co powstaje. Powolutku, ale powstaje. No dobrze, sznureczek rozwinięty. Teraz wymaluję sobie jeszcze taką białą linię sprayem, żeby widzieć, jak to wygląda. No bo w późniejszym etapie będę musiał zebrać jeszcze ten kamień, który zaraz Wam pokażę w całej okazałości. Zobaczmy, jak wyszła ta linia. Tutaj jest prosta. Tam troszkę mi zeszło, ale skorygowałem. No i to, co jest po prawej stronie, będzie do zebrania. Zobaczcie, ile tego jest. Ale ten kamień wykorzystam jako podbudowę właśnie pod płytę fundamentową garażu. Mam jeszcze dylemat, zebrać ten kamień ręcznie, czy może wynająć koparkę. Myślę, że koparka będzie jednak lepszym rozwiązaniem. Zobaczmy jeszcze. Od dołu, od strony drogi, taka oto linia powstała. Trzymajcie się. Cześć!